Jak namalować drewno, odcinek 2. Jeżeli ten efekt Wam się podoba, to niezbędny jest do niego specjalny stempel. Dobra wiadomość, że ta technika jest dziecinnie łatwa. Powierzchnię z MDF-u pomalowałam farbą akrylową, a efekt deski osiągniemy tak. Za chwilę powierzchnię pokryję farbą, może być także pasta. Następnie stempel przykładamy do mokrej powierzchni i ciągniemy go w dół, wykonując ruch kołyski. W ten sposób stempel namaluje nam słoje. Powierzchnię pokryję za chwilkę zwykłą farbą akrylową, ale żeby wszystko wyglądało lepiej, wymieszam 3 kolory. Zamiast farby możecie zastosować pastę, dzięki temu rysunek drewna będzie piękny i wypukły. A pod filmem zamieszczę Wam link, w którym pokazuję, jak taki efekt wykonać właśnie pastą. Ale nie ma co gadać, trzeba się spieszyć, żeby farba nie wyschła i efekt wyszedł taki, jaki ma być. Stempel przykładam do powierzchni, dociskam i jadę w dół, delikatnie nim ruszając. Ten stempel jest genialny, deska za każdym razem wychodzi inaczej, co wygląda bardzo naturalnie. 20 sekund i deski gotowe. Zapomniałam Wam powiedzieć, że ten stempel do drewna jest praktycznie niezniszczalny. Deski wyglądają już całkiem ok, ale jeżeli macie ochotę, to można jeszcze domalować szpary między nimi. Przyda się farba akrylowa oraz cieniutki pędzel, tak zwana niteczka. Jeżeli szpary mają wyglądać staro i naturalnie, należy je zrobić nierówno. Będą wyglądały lepiej, jeżeli do ich namalowania użyjecie przynajmniej 2 kolorów. Ja użyłam czarnego oraz szarego. Brzegi desek warto pocieniować, tym razem do cieniowania użyłam pędzelka skośnego. Jeżeli tego typu cieniowania nie lubicie albo Wam nie wychodzi, w poprzednim filmie pokazałam, jak to zrobić pędzelkiem szczecinowym. Bez względu na to, jaki rodzaj cieniowania wybierzecie, to cieniować zawsze warto, bo dechy zaczynają wyglądać naturalniej. A nasze cieniowanie wcale nie musi być równe i idealne, ponieważ przecież stara deska perfekcyjna nie jest. A ja jeszcze wzięłam na koniuszek pędzla białą farbę i zrobiłam kilka takich maleńkich dodatkowych rozbłysków. Stare deski zazwyczaj na rogach i bokach są naturalnie wyszczerbione, więc wystarczy troszkę przyciemnić brzegi czarną farbą i to będzie wyglądało dokładnie tak jak trzeba. Gotowy efekt deski przy wykorzystaniu stempla prezentuje się tak. A na koniec minutkowy pomysł, jak taką deskę można ozdobić. Jak zwykle deskę pochlapałam, bo wydaje mi się, że dzięki temu wygląda ciekawiej. Dodałam jeszcze obrazek oraz ramkę z HDF-u. A to jest dodatkowa ozdoba, kółeczka wycięte z masy super lekkiej, które będą imitowały gwoździe. Dodatkowe przyklejone elementy warto podcieniować. Można to oczywiście zrobić pędzelkiem skośnym, ale ja w tym wypadku wykorzystałam pędzelek szczecinowy. Technika suchego pędzla, czyli nabieram odrobinę farby, dokładnie ją wycieram o kartkę albo o talerzyk i dopiero taką resztówką prawie niemalującą robię zacienienia. A gotowa tabliczka z efektem drewna prezentuje się tak. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle listę artykułów, które użyłam w filmie, znajdziecie na dole, czyli w jego opisie. A ja zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.